Dzisiaj So Naive. Numer też pochodzi z Masters of Second Guessing. To jest płyta, którą nagraliśmy w 2015. Ona wyszła w 2016, ale ten numer robiliśmy już nieco wcześniej. Pewnie gdzieś tam zahacza o 14. I jest to jeden z takich numerów, które trochę przyniosłem na próbę. Zazwyczaj jak robimy numery, to pomysły powstają na próbach. I powstaje jakiś riff, wokół którego potem coś budujemy, a to był jeden z takich numerów, bo to też czasem mi się zdarza, które przynoszę właściwie gotowe. To, co charakterystyczne, jeśli chodzi o So Naive, to to, że jest grany w innym stroju i nie chodzi mi o to, że jesteśmy pół tonu niżej. Jest to taki trochę inny, chciałbym powiedzieć autorski strój, ale pewnie tak naprawdę ktoś już to kiedyś wymyślił, a ja to wymyśliłem po prostu ponownie. Chodzi o to, żeby przestroić jedną strunę, w tym wypadku strunę G, tak by była w oktawie z E. Powstaje wtedy takie fajne, półotwarte E bez trybu, bo nie jest to ani E-moll, ani E-dur, aczkolwiek jak się zaczyna coś grać na tej strunie, to łatwiej o durowe zagrywki niż molowe. To strojenie używamy w chyba 3 czy 4 numerach, szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam. A Hit for the Radio, w Paths, Choices and Irresistible Mistakes, w So Naive i jeszcze w Across the Ocean, chociaż Across the Ocean jest tematem na osobną historię. W każdym razie So Naive jest w tym Open E, czy jakkolwiek to nazwać, bo nie mam pojęcia, co to za nazwa. Przypominam też, że jesteśmy pół tonu niżej, więc tak naprawdę to jest dis, czyli mamy jakiś tutaj dis, ice, znowu dis, cis, gis i dis. 3 disy w tym akordzie. Chyba lepiej niż niektórzy raperzy. Numer właściwie powstał bardzo spontanicznie. W momencie, jak używamy tego stroju, to tak naprawdę pojawia się tam kilka takich akordów, które brzmią trochę lepiej niż inne akordy. Na pewno jeśli gracie na gitarze, to znacie to, jak przestroicie do Open D albo do jakiegokolwiek otwartego stroju, to tam same wchodzą pewne takie zagrywki, które po prostu są łatwe na tym stroju i brzmią fajnie. I mówię tutaj o takich, ja to nazywam, nie wiem jak się to nazywa profesjonalnie, ja to nazywam takimi półotwartymi akordami. Półotwartymi to znaczy, że pierwsze 3 struny naciskam tutaj na progach, a drugie 3 struny, czyli te 2 disy i ice wybrzmiewają swobodnie, robiąc takie wrażenie trochę 12-strunowej gitary, trochę otwartego akordu. Dla mnie są to akordy znajome, bo są to akordy z No Excuses, Alice in Chains. Szczerze mówiąc, chyba gram je nawet na 2 strunach, zostawiając 4 otwarte. Już po fakcie, jak graliśmy ten numer, długo Kuba gdzieś tam zawołał: hej, ale przecież to w ogóle jest jak Learning to Fly, Foo Fighters i no jest takie. Da się, pewnie nie ten jeden numer da się na tym zagrać. Tam chyba trochę inaczej akordy idą, tam H, A, tak? Tam chyba jest przez A, a nie przez G, ale to
niewiele zmienia. Da się na tym zaśpiewać ten numer, jest to dość podobne. Właśnie ze względu na te otwarte akordy. Tak samo właśnie No Excuses, Alice in Chains i pewnie milion innych numerów, ale akurat te zlokalizowałem w swojej głowie. No w każdym razie idzie to dość prosto i dość tak jak mówię, wchodzi naturalnie w tym stroju, nie trzeba się nad tym zastanawiać, tylko po prostu bierze się gitarę i się to gra. Fajnie jest to, że to trochę nie stroi. To G przestrojone czy tam Fis przestrojone do Dis, czy G do E. Ta struna jest już naprawdę luźna, więc nie stroi i mnie się to podoba. Przypomina mi to numery Pearl Jamu, gdzie zawsze z tych tak zwanych nowszych płyt, czyli od 2000 wzwyż, gdzie jak jest mocne szarpnięcie na na E-durze albo na E-molu, to ja tam grałem na jakichś cienkich strunach, jest po prostu takie niestrojąca struna E, strasznie mi się to podoba. Natomiast jeśli chodzi o zwrotkę, to długo uchodziła ta zwrotka u nas jako ten fragment a la Lady Punk. Tak, nagraliśmy piosenkę, która brzmi jak Lady Punk. Posłuchajcie. Tylko jak to się gra? Stała pod ścianą, sącząc kakao. Więc ten fragment był nazywany fragmentem Lady Punkowym. Trochę się wstydziliśmy go grać i zastanawialiśmy się, jak będzie brzmiał w wersji finalnej, ale ostatecznie chyba nie brzmi aż tak bardzo Lady Punkowo, jakbym wam nie powiedział. Ojej, mam nadzieję, że nie popsułem wam ewentualnej radości z słuchania tej piosenki. Nie, ale Lady Punk to legenda, żywa legenda, więc nie ma się co wstydzić. Chcielibyśmy być jak Lady Punk. Baby, get in the car. We're leaving right away. To embrace the road and to taste the air. Motyw tego numeru w ogóle jest, nie wiem czy zerżnięty, w każdym razie jest na pewno bardzo mocną inspiracją, zresztą muzycznie też jest blisko tego numeru, do utworu Saturn Freeway zespołu Big Bang. Nie jest tajemnicą, że byliśmy wielkimi fanami, ja zwłaszcza, ale wypowiadam się też za chłopców, bo oni też lubili i to wiem. Ta inspiracja gdzieś wraca od czasu do czasu i wydaje mi się, że też jest słyszalna w tej piosence. Jest podobny ten numer do Saturn Freeway, ale podobny nie tylko jakby harmonią czy rozwiązaniami muzycznymi, ale też tak naprawdę tematem, mimo że nie do końca wiem, o czym jest Saturn Freeway, bo nigdy, znaczy gdzieś tam chyba przeczytałem ten tekst, natomiast zapamiętałem na pewno taki vibe tego numeru, taki wakacyjno Route 66 ze starym samochodem jadącym przez jakieś bezdroża amerykańskie. Nie mam pojęcia, czy to były naprawdę amerykańskie bezdroża. I jest to trochę taki numer z serialu dla amerykańskiej młodzieży, zresztą jak wiele numerów zespołu Big Bang. I wydaje mi się, że taki vibe jest trochę też w So Naive. Ale temat, no właśnie, temat podróży, bo to Baby Get in the Car, We're Leaving Right Away, czyli generalnie właśnie wsiadamy w auto, jedziemy i trochę uciekamy od tych problemów. Ojej, był też taki motyw uciekania w samochodzie od problemów w numerze Stone Temple Pilots. Było Driving faster in my car. Było coś takiego.
Więc ten motyw samochodu zapożyczony czy ze Stone Temple Pilots, czy z Big Bang i z miliona innych piosenek, bo samochód, wolność, oddech i podróż przez życie, metaforyczna podróż przez życie, przez problemy. Dochodzimy tutaj do bridge'a. Bridge i przejścia tam na tomach, które są robione na bębnach, to taki fragment dla mnie właśnie Pearl Jamowy nieco, trochę jak z jakiegoś Insignificance, czy z czegoś z okolicy Binaural. I drugi taki Pearl Jamowy fragment w tym utworze to ten taki drugi bridge, który też jest na końcu i zamyka numer, który idzie na tym otwartym E, czy tam otwartym Dis. Very powerful dla mnie. Jest to bardzo właśnie taki dla mnie Pearl Jamowy fragment, który sprawia mi dużo przyjemności, ilekroć go gramy, bo jest bardzo prosty, a bardzo gdzieś tam przywołuje te piosenki z Binaural. To są wspomnienia, sentymenty. Po to gram, żeby móc sobie zagrać Pearl Jamowy akord, który dla mnie jest Pearl Jamowy, a dla kogokolwiek innego jest zupełnie inny. Uwielbiam jakieś takie właśnie solówki, zresztą też trochę Big Bangowo, naprawdę moje ostatnie 10 lat życia, od kiedy poznałem Big Bang, czy granie na gitarze jest zdecydowanie zdominowane Big Bangiem. Easton Graney jest absolutnie zajebistym gitarzystą, a to jest w ogóle najlepszy band na świecie więc zżynam z niego kiedy da się i to też jest bardzo Eastonowe właśnie takie granie na otwartych strunach. Strasznie mi się to podoba. Jest to nawet takie chyba trochę sitarowo-indyjsko-beatlesowskie. Nie sądziłem, że moje inspiracje mogą sięgać aż tak daleko i tak cross-kulturowo. Solo do tego numeru właściwie, co zabawne, też jest grane na tej przestrojonej gitarze. Jest to trochę podchwytliwe, no bo jedna struna jest w ogóle w innym stroju, więc nie da się normalnie zagrać, grając normalnie pentatonikę, czyli wszystko, co umiem zagrać, nagle napotykamy na strunę, która jest w ogóle gdzie indziej nastrojona i jest to podchwytliwe. Ale można zagrać coś, co będzie nawet fajniejsze niż pentatonika. Gdziekolwiek jest grana ta przestrojona struna, ona nie stroi, jest po prostu tak już luźna, że samym naciśnięciem lżejszym lub mocniejszym można zmienić pewnie z pół tonu, więc
To mój ulubiony fragment, jest taka agresywna, nie stroi tam nic i bardzo dobrze. Z ciekawostek dodam jeszcze po drugim bridge'u, przed drugim refrenem jest taka zagrywka, która jest de facto cytatem z Hold Don't Fall. Dlatego tak nieprzypadkowo przyszedłem z Hold On Fall do So Naive, bo w jakiś sposób się łączą, nie tylko dlatego, że są na jednej płycie. W warstwie tekstowej cały numer jest właśnie taką rozentuzjazmowaną, wakacyjną podróżą, gdzie ta podróż ma coś naprawić i jesteśmy, prawda, tacy naiwni, że wierzymy w to, że da się to tak łatwo zrobić. To głęboki tekst, bardzo bolesny i bardzo opowiadający o trudnych rzeczach, a obudowany taką ładną, wakacyjną piosenką. Chcieliśmy nagrać teledysk do tego numeru. Właśnie miał być w drodze i miał być bardzo Foo Fightersowaty w swej naturze. Pamiętam, że Basik miał tam grać kierowcę ciężarówki z wąsami, który porywa dwie młode dziewczyny. To mogło być coś. Może kiedyś nazbieramy na to pieniędzy crowdfundingiem na wszystkie niezrealizowane teledyski Cinnamonu, które wymyśliliśmy po pijaku w trasie koncertowej. Dziękuję wam bardzo za bycie ze mną tutaj, bycie z nami. Słuchajcie Masters of Second Guessing i So Naive i każdej innej naszej dobrej piosenki. A przede wszystkim miejcie doskonały dzień. Do zobaczenia. Cześć. Don't even hurt. We'll fight.